Zrobimy oliwę tymiankową. Tak musi sobie postać przez 2 tygodnie, lotka pierwszego czy drugiego rzędu i zasadę, te lotka muszą być w tym miejscu takie ścisłe, żeby ten wiatr wpływ na to, jak te gołąbki potem lecą, jak się nawigują, jak wracają. Gołąb spotkany w Toruniu na drodze szybkiego ruchu. Zatrzymałem się, udało się go chwycić, bo już był podkulony, jak widać ledwo się trzyma. Witamy serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów hodowców. Jesteśmy dzisiaj w naszym małym takim ogródku. Przydomowym. To jest ogródek naszej córki. Także i będziemy jej teraz podbierać właśnie tymianek. Tak, bierzemy sobie materiał zielarki, bo zrobimy sobie małą miksturkę. Teraz jest najlepszy okres, bo on akurat kwitnie, trzeba go przyciąć na wysokości. Wezmę z tego krzaczka, z którego podjadam, żeby córka nie zauważyła, że nowy Piękny naruszyłam. zapach ma. Tak, no szkoda, że tego nie czujecie. Przytniemy sobie tymianeczku i potem na bazie tego tymianku będziemy robić miksturkę. Na co i po co, to dowiecie się w dalszej części. Po drodze, jak będziemy wracać, wstąpimy oczywiście do gołębniczka. W drodze z ogródka wstąpiliśmy do gołębnika i chciałam, żeby Marek pokazał główne narzędzie wyczydłu, czyli skrzydełko i lotka pierwszego czy drugiego rzędu i zasadę, te lotka muszą być w tym miejscu takie ścisłe, żeby ten wiatr po prostu opierały się na tym wietrze. To też będzie, że tak powiem, to jest kolejna kropka. Pierwsza kropka tymianek, druga skrzydło. Ja z tej strony może pokażę, o. Tutaj palca się nie położy, to jest akurat samiczka, ale palca jej się nie położy. Samiczka, która jest w rozpłodzie. Mogłaby być jeszcze rotowana, ale już jest w rozpłodzie. A oczko, może od razu pokażemy oko. Oko też jest na pewno ważne. Nosek też na pewno ważny. Także to tak wygląda u nas. Więc idziemy teraz do kuchni. Zapraszam. Dotarliśmy do kuchni i będziemy tworzyć. Marek, żeby miał zajęcie, to Mam moździerz w ręku już. zajęcie nożyczki podamy. A nożyczki mi Będziemy robić, bo często pytacie, czym zmaczać karmę, żeby zwilżać karmę, żeby przykleiły się posypki ziołowe. No i teraz pokażemy Wam, czym można zwilżać. Zrobimy oliwę tymiankową. Proszę pokroić, asystencie. Tak. Asystent się bardzo wykazuje, zawsze ma gotowe, to wiecie, teraz musi pokazać, że da radę. Tak, tego grubaska. Grubaska ładnie tylko weźmiemy. To w międzyczasie powiem Wam, dlaczego oliwa i dlaczego tymianek, dlaczego skrzydło i co to w ogóle wszystko ma wspólnego. To zaczniemy od oliwy. Ja to zawsze robię trochę inaczej, ale okej. Oliwa. Nożyczki mnie do spasmy doprowadzają. Moja małżonka się śmieje, bo ja zawsze nożem to kroiłem. A dała mi teraz nożyczki. Mogę Ci dać nóż. Nie, dobrze, że dam radę. Spokojnie, o. Mój mąż ma dobry ubaw, ja w tym czasie skoczyłam po wagę, o której zapomniałam. No ale dobra, wracając do tego. Robimy oliwę tymiankową, która będzie nam służyć jako nośnik do obtaczania karmy do posypek. I dlaczego na oliwie? Bo w domu używamy oliwy. Mamy oryginalną oliwę chorwacką, bo taka jest najlepsza. Córeczka nam przywiozła ostatnio. Bardzo dziękujemy. I oliwa ma wiele takich dobroczynnych właściwości. Reguluje pracę układu pokarmowego, to przede wszystkim. Jest bogata w witaminy, kwasy omega-3. Ma działanie antybakteryjne, antywirusowe. Marek, dziurę zrobisz. Już może wystarczy. Wystarczy. Jest taki zapach, że szkoda, że nie słyszycie. Nie czujecie. I zwalcza wolne rodniki, a wolne rodniki to nic innego jak takie cząstki, które niszczą tkankę, niszczą DNA, utleniają komórki i tak dalej, więc jest prozdrowotna. A tymianek, no możesz rzucić. Tymianek
Tymianek ma właściwości przede wszystkim okrztuszające, odflegmiające ze względu na tymol, czyli taki olejek, który jest i właśnie to on tak intensywnie, pięknie pachnie. Tymianek używany jest nawet dla nas, dla ludzi. No tak, no przecież tą oliwę podbiał tą oliwę będziemy pili my również, tak. I teraz tak, oliwa z oliwek ma jeszcze teraz tak, witaminę A. Bardzo dużo witaminy A. Witamina A odpowiada za wzrok. Wzrok jest nam potrzebny do tego, żeby trafić do gołębnika. Ma witaminę D i K. Witamina D i K to wiadomo, to odpowiada za kości, więc już nie będę mówiła, że kości są w skrzydle jakieś. To musi być uzupełnione i przede wszystkim co? Witaminę E, czyli tak zwaną witaminę zdrowia, witaminę życia. Ta witamina stymuluje do płodności po prostu, więc jak macie jakieś problemy z ptaszkami, które tam nie mają za bardzo chęci do współpracy, bo są na przykład na totalnym wdowieństwie, to wtedy witaminka E. No i teraz tak, bierzemy tak około 20 gram tego pociętego, zmasakrowanego tymianku, zalewamy to 200 gramami oliwy, ale może najpierw Mareczku tymianek do środka, a potem oliwę. I to się przemaceruje przez 2 tygodnie. Tak musi sobie postać. Przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach jest dobre do spożycia, więc ja tego używam w taki sposób, że potem oczywiście trzeba odcedzić ten tymianek i ja go przelewam do butelki z atomizerem i wtedy można ładnie popsikać na karmę, nie tam parę kropelek, atomizerem popsikać na karmę, tak żeby się po prostu lepiej rozłożyło, wymieszać karmę i podać tam na przykład, jak już mamy na drogi oddechowe, to TRS, tak? Żeby wspomóc odflegmienie i wspomóc drogi oddechowe. Pamiętajmy, oko połączone z nosem, z gardłem, ze szczeliną, więc to wszystko ma wpływ na to, jak te gołąbki potem lecą, jak się nawigują, jak wracają, czy są szczęśliwe, czy zadowolone, czy nie są. I chwila prawdy. Wygląda to może na razie nieciekawie. Najgorsze jest to, że nie możecie poczuć tego zapachu. Zapach jest intensywny. I taką oliwę zamykamy i zostawiamy na 14 dni, około 2 tygodni. Znaczy ja już szczerze używam ją po 10 dniach, bo ona i tak już tak pachnie, że... Tak. No, ale to jest po prostu naturalne oczyszczenie dróg oddechowych. Teraz jeszcze szybkie podsumowanie. Oliwa z oliwek reguluje pracę układu pokarmowego, ma działanie antybakteryjne, antywirusowe, zapobiega tworzeniu się wolnych rodników, które niszczą komórki. I teraz tak, bogata w witaminę A, która wpływa na wzrok, wzmacnia układ immunologiczny, czyli odpornościowy, utrzymuje prawidłowy stan skóry i piór. Dlatego jest tak ważna, dlatego musi być ten parasol. Oczywiście witamina A młodości, witamina życia na płodność, witamina K i D na kości. Witamina A służy do połączenia kropek. Jak byliśmy w gołębniku, prosiłam Marka, żeby pokazał skrzydełko, tak? Nie chodzi o same kości w skrzydle, tylko o pióra. A pióra są wytworem rogowym, czyli wytworem naskórka. A naskórek potrzebuje bardzo dużej ilości witaminy A. Więc w takim niby nic, a tyle właściwości. Polecam serdecznie. Witam serdecznie kolegów hodowców. Sytuacja tutaj wymagała ratunku. Gołąb spotkany w Toruniu na drodze szybkiego ruchu. Zatrzymałem się. Udało się go chwycić, bo już był podkulony, jak widać ledwo się trzyma. Kontakt tutaj jest do hodowcy. Już dałem mu ryż i szybko wodę z miodem. Mam nadzieję, że wróci do siebie i jak coś będzie z nim lepiej, to jeszcze ogram. Oczywiście skontaktuję się z hodowcą, jak tylko gołąb wstanie trochę na nogi. Tak wygląda sytuacja. Udało się go złapać, bo na pewno samochód by go przejechał. Zostanie u mnie chwilę, niech się tylko zregeneruje. Powstanie, postaram się.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maksymilian z tej strony. Wie pan co? W Toruniu złapałem pana gołąbka. No, Wymęczony po locie, dostał wodę z miodem, trochę ryżu i teraz odpoczywa. Jego numer to młody z tamtego roku 0510. No jest strasznie wymęczony w tym momencie. Więc zostanie pewnie do jutra albo nawet i z 2 dni. Bez problemu, bo usypia na stojąco, można powiedzieć. I teraz pytanie, bo nie wiem, czy on da radę do pana dolecieć z powrotem. gdzie on jest? W którym miejscu? W Toruniu, na Broniewskiego dokładnie. Na Broniewskiego. Zgadza się. Łapam go w rękach? Znaczy w kartonie siedzi teraz w mieszkaniu. A. Dostał. Słucha, Mhm. mógłbym po niego przyjechać, nie? No dobrze, to może, żeby dzisiaj pana nie fatygować, może byśmy się umówili na jutro po prostu. Dobra. By panu pasowało. Ja jestem po pracy, będę w pracy koło 16:30 będę w domu, to byśmy mogli się tak na 17-18 mówić. Dobra, nie ma problemu. No dobrze, to w takim razie ja do pana napiszę SMS-a, żebyśmy pamiętali i jutro byśmy się porozumieli, że pan po prostu podjedzie po gołąbka, dobrze? No bo jakby pan chciał, no to mogę dzisiaj od niego pojechać. Wie pan co, no może i bym chciał, ale pan skąd z Warszawy będzie jechał? Nie, ja będę jechał z Torunia. A to pan z Torunia jest. No, No to wie pan co, to w sumie może byśmy go załatwili dzisiaj. To skąd on taką obrączkę ma? To pan na Ciechanów? nie, no po prostu ja sprowadzam gołębi i dlatego taka obrączka jest, nie? Mhm, rozumiem, dobra. To on z lotu był, czy jak to wygląda? No tu, co tu? Z lotu. To gdzie pan leciał dokładnie? Skąd teraz? Z Niemiec żeśmy lecieli z 320 km. Widocznie już mu paliwa zabrakło i nie doleciał. Wie pan co, bo ta ulewa była, nie? W Toruniu. No to dosłownie ja wracałem samochodem, patrzę, on na środku drogi, biedak. No. Ale udało się. No to jak dzisiaj pan może podjechać, to nie ma żadnego problemu, to wydaje mi się, że nie będzie. To za ile pan mógłby być? No za jakieś 15-20 minut. No dobrze, to na Broniewskiego przy Sztuk Pięknych. W takim razie, jak pan będzie bliżej, to pan da znać, zadzwoni, to ja wyjdę z gołąbkiem. Dobra, fajnie. Dobra, w Ja porządku. będę, pan słucha, to ja będę przy żabce. Pasuje panu? Dobra, pasuje. To za 20 minut. Na Dobra, 21. dzięki Dobra, serdeczne. dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. No, pozdrawiam. I gołąbek wraca. Się okazało, że z Torunia. Ale jest i on. Jak już doszliśmy do tego momentu, to zapraszamy serdecznie, lajkujcie, piszcie komentarze, subskrybujcie i lajkujcie. I tak na tyle No dzisiaj. i co? I dobrych lotów Wam życzymy i sukcesów, bo sezon, jak słyszymy, że w niektórych oddziałach jest bardzo ciężko, już mają oddziały, że 50% gołębi nie ma. W niektórych oddziałach jakoś to inaczej troszeczkę wychodzi, że aż tyle gołębi nie zginęło. No ale ogólnie zapowiada się dość ciężki sezon lotowy. Z ziółkami nie będzie ciężko. Także zapraszamy. Dobrego lotu!